Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was serdecznie, moi kochani. Dzisiaj bardzo wyjątkowy obraz, ponieważ mamy też i wyjątkowy czas. Przeżywamy wszyscy święta Bożego Narodzenia. W związku z tym wszyscy składamy sobie życzenia. Ja również chciałam Wam dzisiaj złożyć najserdeczniejsze życzenia, abyście przeżyli w spokoju, w wielkiej miłości przede wszystkim te święta, aby spełniły Wam się wszystkie najbardziej skryte marzenia. Dzisiaj specjalnie dla Was w tym wyjątkowym odcinku namaluję Maryję z Dzieciątkiem, która symbolizuje przede wszystkim miłość, ale i lepsze jutro dla każdego. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania filmu. W formacie 50 na 60 cm zostało nałożone tło. Podkład w kolorze beżowym, delikatny narzucony ołówkiem rysunek i teraz przystępuję do rysowania węglem. Mam tutaj węgiel drzewny w pałeczkach, węgiel w ołówku, który przyda mi się do rysowania detali i oczywiście biała pastela, która też się przyda i gumka, która została ostro ścięta do wyciągania detali. Zabieramy się więc do pracy. Na początku wyznaczę sobie fragmenty, takie szczegóły samego szkicu głównego rysunku, a następnie powoli przejdę do rysowania szczegółów. Twarz Maryi jest tak zwrócona pod kątem 3/4. W związku z tym musimy tutaj uważać na skróty, które się pojawiają. Popatrzcie, tutaj po prawej stronie ta twarz będzie zdecydowanie szersza i większa zarazem. Natomiast po lewej stronie pojawią się, tak jak już mówiłam, silne skróty. W związku z tym wszystko będzie nieco węższe i krótsze. Jest to taka dosyć trudna pozycja zarówno w rysunku właśnie, jak i w malarstwie. Musimy tutaj niezwykle uważać na proporcje, bardzo łatwo jest je zaburzyć.
teraz popracujemy sobie tym węglem, który jest zdecydowanie bardziej miękki. On będzie zostawiał nam zdecydowanie również mocniejsze ślady, ale możemy również w bardzo ciekawy sposób i taki bardzo efektowny wprowadzić różnego rodzaju większe plamy cieni. Praca będzie bardzo silnie kontrastowa, ponieważ będą występować zarówno silne czernie, jak i biele. Praca jest taka operująca dosyć intensywnym światłem. W związku z tym musimy tutaj wprowadzić również taki silny światłocień i kontrast. Z twarzą należy postępować dosyć ostrożnie, nie chciałabym, aby była też zbyt ciemna. W związku z tym te cienie, które wprowadzam, są naprawdę bardzo delikatne. Załamania tkaniny muszą pojawić się jako takie bardzo miękkie, muszą być zupełnie w innej strukturze, na przykład niż rysowane włosy. Na to należy tutaj zwrócić uwagę.
tutaj będzie główka dzieciątka. W zasadzie ona jest tak naprawdę bardzo tylko leciutko, delikatnie tak zasugerowana. My widzimy tak naprawdę jej fragment. Ale jak pięknie matka spogląda na dziecko i bijące światło bezpośrednio wokół nich musi być również takie bardzo intensywne i widoczne. Wchodzimy sobie tylko delikatny tutaj cień główki, pokazujący jej kształt. Czyli tutaj okrągłości. Leciutko zaznaczymy policzek, leciuteńki oczodół, który jest dosłownie ledwo widoczny. Gumka, która czasami może nam pomóc w wyciągnięciu jakiejś linii większego światła, tam gdzie za bardzo zaczyna nam się robić ciemno, gdzie zagubił nam się na przykład kształt, ona jest wówczas bardzo taka tutaj przydatna i pomocna. Dzieciątko jest owinięte, poparcie szatą, w związku z tym my również musimy tutaj pokazać strukturę tego płótna. Kładąc węgiel na płasko, tworzymy takie bardzo miękkie również struktury. Tu pojawia się również troszeczkę cienia. Takim grubszym węglem nieco możemy również w bardzo ciekawy sposób zaznaczać właśnie całe, poparcie duże obszary i tworzyć bardzo silny światłocień. Pokażemy również cień i światło tutaj w tle. Cień będzie silnie rozproszony. Dobrze, możemy teraz użyć również nieco białej pasteli, pokazując już jakieś silniejsze światła, jak chociażby ubranie Maryi, które będzie tutaj białe.
płótno, którym owinięte jest dzieciątko. No dobrze, moi kochani, myślę, że ten etap rysunku możemy w tym momencie zakończyć. Oczywiście pracę trzeba zabezpieczyć. Proponuję zrobić to po prostu lakierem do włosów, co najmniej 2–3 warstwami i dobrze wysuszyć. Następnie będziemy mogli przejść do wprowadzenia koloru, tym razem farby akrylowej. Praca została już wysuszona. Teraz możemy przejść do malowania farbami akrylowymi. Potrzebnych nam będzie zaledwie kilka kolorów, ponieważ chciałabym, aby praca była bardzo stonowana i delikatna. Głównie posłużymy się bielą, czernią i odcieniami brązów oraz beżu, który został położony na tło. Tym razem użyjemy pędzli nylonowych. Będą to kałanki, czyli bardzo cienkie, precyzyjne pędzelki, nieco szersze. Popracujemy troszeczkę najszerszym pędzlem do tła oraz oczywiście nieodłączne szpachelki. Duża piątka oraz mniejsze do wytwarzania szczegółów. Woda, ściereczka. Jesteśmy gotowi. Na początku spróbuję położyć delikatnie laserunek, czyli bardzo cienką warstwę farby połączonej z dużą ilością wody, tak aby nanieść sobie podkłady kolorystyczne. Troszeczkę takiej sieny palonej do tego ciemnego brązu. Na palecie rozrabiam kolor tak, aby ta warstwa rzeczywiście była bardzo cieniuteńka. I spróbujemy popracować troszeczkę kolorem. Dobrze, wykorzystamy to, że twarz została tak mocno nasączona wodą, delikatnie farbą. Spróbujemy wprowadzić takie delikatne jeszcze rozjaśnienia, co nam wygładzi ładnie buzię. Stworzy taki bardzo blodziutki, jasny kolor, głównie oparty na bazie bieli i z odrobiną ewentualnie ochry. I troszeczkę porozjaśniam sobie te miejsca, które powinny być najjaśniejsze. Chcę wprowadzić teraz takie mocne światełka, żeby sprawić wrażenie, że rzeczywiście ten blask bije od główki małego Jezuska wprost na twarz Maryi, która jest ku niemu zwrócona.
Wprowadzam teraz bardzo subtelne kolory, leciutko podkreślając jedynie tutaj te elementy cienia, które pojawiły się wcześniej podczas rysowania węglem. Twarz dzięki temu nabierze jeszcze dodatkowego kolorytu i blasku. Mam oczywiście w ręku kilka rodzajów pędzelków. Są też kałanki, które już wcześniej pokazywałam. One pozwolą mi na pokazanie takich bardziej precyzyjnych elementów typu wykończenie oka, same rzęsy, brwi. Usta zawsze zaznaczamy taką nieco ciemniejszą kreseczką tutaj po środku, natomiast staramy się unikać mocnych obrysów, które mogą spowodować wrażenie jakiegoś zbyt silnego makijażu, którego tutaj będziemy oczywiście unikać w wypadku Maryi. Więc staramy się tworzyć takie bardzo, bardzo delikatne wrażenie twarzy naturalnej. No dobrze, przejdziemy teraz do delikatnego rozjaśnienia główki dziecka. Dodamy również odrobinę takiego naturalnego, jasnego koloru. Dobrze, i zaczynamy nakładać teraz biel. Ona będzie nam mocno tutaj kontrastowała. Na początku popracujemy sobie pędzlem, natomiast te takie najsilniejsze elementy spróbujemy pokazać szpachelką. Ta biel na takim tle naturalnego beżu poparcie wygląda bardzo ciekawie, tak atrakcyjnie, jest bardzo silnie kontrastująca z całą resztą. I teraz zwracając oczywiście uwagę na cały rysunek pod spodem, staramy się wykorzystywać go maksymalnie, tak aby pokazać te wszystkie piękne cienie, które nam podczas rysunku już się pojawiły. Dlatego należy tak bardzo ostrożnie kłaść tą biel tylko w miejscach, gdzie rzeczywiście ta tkanina ma nam się zaświecić. To samo pojawi się tutaj przy główce, też ma być bardzo jasne, białe płótno, tylko oczywiście w odpowiedni sposób stonowane i zacieniowane. Pokażemy tutaj jego układ, w jaki sposób otula nasze dzieciątko. Dodamy odrobinę koloru z tła.
Teraz odrobinę szerokim pędzlem spróbujemy leciutko rozciągnąć tą biel w stronę cienia, tak aby pojawił się taki naturalny melanż, czyli łagodne przejście w cień. To nada takiej miękkości całej tkaninie. Światło pojawi nam się również tutaj. Prowadzimy go również bardzo miękko, pędzlem w różnych kierunkach. Postać Maryi z Jezuskiem rzuca tylko nieznaczny cień na ścianę z tyłu, natomiast wokół nich pojawia się pewna aura oświecenia. Skupimy się jeszcze odrobinę na samych włosach pędzlem z dosyć dużą ilością wody. Spróbujemy bardzo delikatnie pokazać światła i cienie na włosach Maryi. Najpierw wprowadzę lekko taki delikatny brąz na te nasze już silne czernie, które pojawiły się wcześniej z rysunku. Teraz samą czernią tu, gdzie są największe cienie. Takimi delikatnymi poparcie pociągnięciami można od razu sprawić, że wygląda to tak dosyć fakturowo i naturalnie jak na włosy. Tutaj od środka delikatnie jaśniej pojawia się światełko. Lekkie przejaśnienia. I ciemniejszymi brązami z czernią tutaj jeszcze troszeczkę cienia nadamy. Włosy załamują się, idąc najpierw takim cieniem od samej głowy, a następnie układają się w taki obły sposób i w tym miejscu tak naprawdę dopiero zaczyna padać nam światło. W ten sposób pokazujemy również ich pewną trójwymiarowość.
Spróbujemy teraz popracować sobie szpachelką. Dużą szpachlą spróbuję wprowadzić ciekawe struktury w tle. Użyję do tego celu na razie koloru, który już pojawił się wcześniej w tle, dlatego też będzie wyglądał bardzo naturalnie. Wprowadzi nieco takiej surowości, tak jakby tynku na ten obszar tła. Węgiel prześwitując tworzy oczywiście jakieś ciemniejsze również elementy. To też bardzo ciekawie wygląda od takiej strony już czysto graficznej. No i nieco ciemniejszych elementów. Brąz ciemny z czernią. Myślę, że możemy zdecydowanie tutaj pokazać silniejszy cień. Tak naprawdę idący gdzieś już od samego dołu. Cała praca zacznie się w tak bardzo ciekawy sposób łączyć z resztą otoczenia. Dodamy sobie więcej brązów. Dobrze, i jeszcze mniejszą szpachelką wprowadźmy odrobinę tutaj na te biele więcej faktury, która też nam się doskonale połączy z całą resztą pracy.
Dobrze, moi kochani, myślę, że praca została na tym etapie skończona.